a trip with my family. I gdy wyjechaliśmy z miasta, w którym byliśmy, And when we left the city where we were visiting, nasz samochód, którym jeździliśmy wtedy, miał uszkodzony wskaźnik paliwa. the car which we were using at the time, the fuel gauge wasn't working correctly. Tak więc jak wyjechaliśmy mniej więcej 15 km poza miasto w las, When we left the city limits, 15 kilometers into the forest, samochód zaczął zachować się dziwnie, tak jakby mu właśnie paliwa brakowało. the car began to act strangely as if it was lacking fuel. Przejechaliśmy może jeszcze jakieś pół kilometra i zgasł zupełnie. We drove another half kilometer maybe, and then the car switched off. Pomyślałem sobie, może coś jest z pompą paliwa, może, nie wiem, spróbujemy jeszcze raz odpalić. I thought maybe there was something with the fuel pump, let's try again. Próbowałem odpalić i faktycznie samochód zapalił, przejechał 5 metrów i zgasł znowu. It worked, it turned on, car drove 5 meters, then turned off again. I później już nie odpalił. And then it wouldn't start. Pomyślałem sobie, to była godzina, w którym już robiło się ciemno, w środek lasu, poza miastem, mała dróżka. It was getting dark, middle of the forest, it's late. W samochodzie była moja żona i nasza mała córka. In the car is my wife and our small daughter. Ona miała około 3 lat. She was about 3 years old at the time. Siedziała z tyłu i bawiła się jakimś misiem. She was playing with a teddy in the back. Natomiast przez moją głowę przychodziły myśli, co ja teraz zrobię. And the thoughts going through my mind are, what do I do now? To było tak jakby, nie wiadomo było naprawdę co zrobić. Zostawić tutaj rodzinę, pojechać, nie wiem, okazją gdzieś do najbliższej stacji, przywieźć w bańce paliwa. I really had no idea what to do. Do I leave my family and hitchhike to the town to come back with some fuel? Wziąć małe dziecko. Do I take my small daughter? Byłem zły na siebie. I was angry at myself. Być może na kogoś innego, kto wcześniej używał mój samochód, że nie zatankował. Maybe at the person who used my car before me and didn't fill up. Te różne emocje i uczucia, które towarzyszyły mi w tej chwili, były po prostu rozrywające. The emotions that were filling me at the time were tearing me apart. I w pewnym momencie moja 3-letnia córka zauważyła to. And at a particular moment, my 3-year-old daughter noticed this. I powiedziała, tatusiu, ale przecież nie wiesz, co trzeba zrobić? But Daddy, don't you know what we need to do? Trzeba się pomodlić i Pan Bóg sprawi, że samochód pojedzie. We just need to pray and God will make it that we can go. Pomyślałem sobie, tak, łatwo ci jest mówić, ty jeszcze nie masz pojęcia, jak działają silniki spalinowe. I thought, yeah, it's easy to say that, but you've got no idea how a combustion engine works. Silniki spalinowe potrzebują paliwa, żeby jechać. Combustion engines need fuel to go. Wiedziałem to nie tylko z własnego doświadczenia, ale dlatego, że choćby mój tata pracował jako konstruktor silników. Everybody knows this, but especially me and my dad, who was a manufacturer of motors. Pomyślałem sobie, tak, to jest ten moment, w którym dla niej to jest wszystko proste. And in fact, this is the moment in life when for her everything is simple. Uczyliśmy ją tego, żeby zaufała Panu Bogu w każdej sytuacji. We were teaching her to trust God in all circumstances. Wydawało mi się, że w tym momencie Pan Bóg postawił pewien test przede mną, który testował całe moje chrześcijaństwo. It seemed as if God had put a test before me that tested my entire Christianity. A z drugiej strony słyszałem taki głos, który mówił, nie bój się. And on the other hand, I heard this voice that said, don't be afraid. Nie bój się mi zaufać. Don't be afraid to trust me. Daję ci szansę teraz, żebyś w oczach swojej córki wywyższył moje imię. Give me a chance to uplift my name in the eyes of your daughter. Wiecie, ta chwila trwała jak milenium. That moment was as if it was 1,000 years. To było setki różnych myśli na ten temat, co mam zrobić, a co się stanie, kiedy ten samochód w wyniku modlitwy nie zapali. And the thousands of thoughts that were going through my mind, and what would happen if the car doesn't start after the prayer. Zacząłem być adwokatem Pana Boga i mówić, Panie Boże, ale przecież jak ja później wyjaśnię to, że Ty nic nie zrobiłeś. I was starting to be God's lawyer and wondering how to explain to my daughter what happened when God didn't do anything. A Pan Bóg przekonywał mnie, nie bój się, zaufaj mi. And God was trying to convince me, don't be afraid, trust me. W pewnym momencie zdecydowałem się, mówię, dobrze, Oluś.
Spróbujemy. Finally, I decided, all right, Allah, we'll try. Skłoniliśmy nasze czoła do modlitwy. We bowed our heads to prayer. Modliliśmy się, żeby Pan Bóg sprawił, żeby ten samochód bez paliwa jechał do stacji benzynowej. We prayed that God would make it possible for this car to get to the fuel station without any fuel. Skończyliśmy tę modlitwę, We finished the prayer. przekręciłem kluczyk, I turned the ignition. odpaliłem samochód, The car started. zawróciłem i zaczęliśmy jechać z powrotem do miasta. I turned around and started heading back to the town. Przejechaliśmy 15 km, aż na horyzoncie pojawiła się pierwsza stacja benzynowa. We drove 15 kilometers until on the horizon appeared the first fuel station. Gdy dojechaliśmy do tej stacji benzynowej, samochód się zatrzymał. When we got to the gas station, the car stopped. I wtedy, tak jakby Pan Bóg mówił, ja zrobiłem swoją część, teraz ty musisz iść kupić paliwo. And it's as if God was saying, I've done my part, now it's your turn to go and pay for fuel. Ja nie znam waszej sytuacji, jaka ona jest. Wy ją znacie najlepiej. I don't know your circumstances, you know it the best. Ale chciałbym, żebyście dali Panu Bogu szansę. But I want you to give God a chance. Jeśli przekonuje was do czegoś, co powinniście zmienić. If He's convincing you to change something, Ale drugi mój apel dotyczy tego, abyście Panu Bogu również dali szansę w tym, żeby wesprzeć projekty, które potrzebują wsparcia. but my second appeal is to give God a chance that you can support the projects that need financial support. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z tych projektów nie mógł być zrealizowany. I can't imagine that any of these projects could not be realized. Być może przyszliście z pewnym wyobrażeniem, aha, no to jest ASI, trzeba tu złożyć jakiś dar, więc coś tam macie przygotowane w głowie. Maybe you came to ASI thinking, oh yeah, we've got to give an offering, so you had a sum prepared. Za chwilę będziemy modlić i będziemy mieć 1 minutę na podjęcie decyzji. Soon we're going to have a moment for prayer. Ja poproszę moich przyjaciół, żeby przyszli i byli przygotowani później do zbierania kopert. I'll invite my friends to be prepared to come and collect the offering. Ale chciałbym wam dać tą 1 minutę, abyście rozmawiali z Panem Bogiem. But I'd like to give you a minute to talk to God. I zapytali go, co macie zrobić z tą deklaracją, którą macie w rękach. And to ask Him what you're supposed to do with this declaration form. To jest coś, co będzie waszym zobowiązaniem na kolejny rok. This will be something which is your commitment for the following year. Być może kogoś z was Pan Bóg poprosi, żeby podwoił to, co myślał, że chce dać. Maybe God will ask you to double what you thought to give. A być może kogoś poprosi, żeby potroił to. Maybe someone else to triple. I to nie ma znaczenia, czy dacie 50 zł, czy 50 tysięcy. And it doesn't matter whether you're going to give 50 zloty or 50,000. Ważne jest, abyście w tej decyzji doszli do takiego testu, gdzie wasze chrześcijaństwo będzie poddane próbie. The point is to get to the moment, the instance where your faith is tested in God. Żebyście poczuli się trochę niekomfortowo z tym. That you would feel a bit uncomfortable with it. Bo wtedy dopiero będziecie mogli obserwować coś niezwykłego. Because only then can you observe something extraordinary. Zachęcam was w tej chwili do tej minutowej ciszy, abyśmy podjęli osobiste decyzje. And now I encourage you for a minute of silence to prayer and contemplation in this decision.